Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się takiego standardu. Jestem troszkę zdziwiony, jestem taki zszokowany. Czy ty kiedyś robiłeś sobie herbatę w pociągu? Ja się pytam. Przegląd toalety. A co wy tacy niewyraźni? Momencik. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Azji Centralnej, a dokładnie z Uzbekistanu. Dzisiaj zapraszam na nowy odcinek, trzeci odcinek w serii Jak to daleko z Uzbekistanu. Energia mi, jak widać, wróciła mi. Teraz sandałuję nigdzie indziej jak na dworzec, czyli na wokzał po rosyjsku. Paf! I będziemy jechać pociągiem. Dlaczego decyduję się na pociąg, a nie jakie marszrutki, autobusy, autostop? Czy z buta, czy z sandała? Ze względu na to, że kolej w Uzbekistanie jest dość ciekawym tematem. Pierwsza kolej, pierwsze tory, pierwszy pociąg ruszył już za czasów Rosji carskiej. W 1888 roku pomiędzy Taszkentem a Samarkandą. Samarkanda, kluczowe miasto na szlaku jedwabnym. Polecam obejrzeć Marco Polo, taki serial na Netflixie, to lepiej zrozumiecie, czym był szlak jedwabny. Ale chcę wam pokazać, jak dzisiaj z Adidżan przejadę do Taszkentu, jak wygląda kolej, ile kolej kosztuje. Co prawda nie kupiłem przez internet biletu, ponieważ nie przyjęło mojej karty, więc no, ostrzegam, że Visa i Mastercard po prostu nie przyjmuje. Koleżka z Niemiec płacił i u niego przyjęło, u mnie nie przyjęło. W każdym razie pójdę bezpośrednio do kasy i tam po prostu kupię. Zatem nie przedłużam, zapraszam na odcinek. W miasteczku, ale nie tylko tym, większość ludzi ma małe biznesiki, małe sklepiki. Taniej kupię, drożej sprzedam. O to w tym życiu chodzi. To niebywałe, jak ludzie ciepło przyjmują wiadomość, że jestem z Polski. I bardzo często mówią, ja mówię, że ja z Polski, откуда ty? Ja mówię, że ja z Polski. I oni mówią, ty Polak? Ja mówię, no ja Polak. I wtedy po prostu uśmiech na twarzy, bo bardzo często ci ludzie, którzy już są emerytami, oni niegdyś pełnili służbę wojskową w Polsce, ale nie tylko w Polsce. No i bardzo dobrze znają język rosyjski, ponieważ w Związku Radzieckim, kiedy służyli pod Rosją, no to moi drodzy, byli zmuszeni do tego, żeby mówić w wojsku w języku rosyjskim. A tutaj widać, działają. Dzisiaj nie jest tak ciepło. Biegłem przed chwilką przy dużym śmietniku, masa śmieci. Nie zdążyłem tego nagrać, ale aktywowało to w mojej głowie myśl. Powiem wam jedno. Po czym najlepiej poznasz człowieka? Już wam mówię, o śmieciach, które wyrzuca. Bo śmieci powiedzą więcej niż człowiek. Pamiętajcie, śmietniska. W sensie kosze, obserwujmy kosze, obserwujmy śmieci. Bo to bardzo ważne. Tam jest zapisanych tyle informacji, moi drodzy, że z tych informacji można wyciągnąć bardzo dużo. Ojejku, ten dworzec musi być... Aha, dobra, już tutaj przychodzę i idę. Jakie informacje możemy wyciągnąć ze śmieci? Już wam mówię. Możemy wyciągnąć informacje, czy spożywają alkohol, czy na przykład ładują jakieś inne powiedziałbym rzeczy niedobre. Na przykład co jedzą, czy nadużywają cukru, czy no w sensie co jest popularne, jakie produkty są popularne. No dużo, no takie ciekawe, no dla nich to są naprawdę szalenie ciekawe rzeczy. Wchodzimy kupić bilet. Kasa. Wszystko elegancko. Bilet kupiony. Zaraz jedziemy. Paszport schowam. To jest po to, żeby woda nie leciała. Po to, żeby nie przeciekła. Żeby jak pada deszcz. A dzisiaj może być deszcz też, więc jedziemy. Извините, лагман здесь можно покушать?
Там, спасибо. Ну да. Извините, у вас лагман есть? Есть, конечно. Можно покушать и супу? Конечно. А, как хорошо. О, здесь, да? Да. А сколько у вас? 15 тысяч порций. Можно. Я здесь. Хорошо, чай какой вам? Зеленый. Обычный или с лимоном? Обычно. Хорошо. Spasiba. No i załatwione, no. Dobry dzień rozpoczyna się od herbatki i od lagmana przepysznego z dużą ilością zieleniny, który po prostu swoim aromatem i zapachem wyrywa z sandałów, moi drodzy. Jejku, po prostu tutaj to jedzenie jest tak aromatyczne i tak dobre, że jak gdybym mógł, to bym wam po prostu ten zapach zaaplikował do tych nagrań. Mam jeszcze jakieś 25 minut, więc na szybko jem i później 6 godzin podróży i opowiem wam troszkę o kolei tutaj w Uzbekistanie. Coś, co pewnie dla lokalnych jest totalnie niezrozumiałe, dla was będzie na pewno zrozumiałe. Takiego sagana w pojedynkę się nie da wypić, a cały czas zapraszać kogoś do stołu, no to człowiek by na pociąg nie zdążył. Wiecie, o co chodzi. Ale o co chodzi z tymi saganami, że oni takie sagany tutaj ładują? Kurczę, wciąż nie wlałem. To ile ten sagan musi mieć? On musi mieć z litr. Weź wydudnij litr zielonej herbaty w solówkę. No w 3 osoby to tak, w 4, ale nie z solówkę. Jest i dworzec w Adidżan. Na pamiątkę, takie ujęcie. 200 razy sprawdzają. Tak jak co ja tam, bombę mam. Привет. Pogadali już z konduktorem? Skąd? Zawsze tutaj pytają from. Where are you from? Polsza. Kumple na starcie. Wagon 12. A nie wiem, czy ja wam mówiłem, że moja mama była konduktorem kiedyś na kolei. Mówiłem wam? Może nie mówiłem, może zapomniałem. Tu są... będzie ciekawie. Będzie ciekawie. To są chyba te najtańsze bilety. Ja, żebym nie kupił najtańszego, ja się troszkę targnąłem. 44 zł za 380 km. 44 zł za 380 km, tak zgadza się. Tutaj rodzina, mam nadzieję, że nie w moim wagonie, bo będą dzieci leciały przez okno. Z szacunkiem. Z szacunkiem. Wagon 12. Trójeczka. Dobra, to my mamy tutaj. Coś mi szefowa jakiś sprzedała taki luksusowy, mam wrażenie. No dobra, no. Oby nie było dzieci, błagam. Oby nie było dzieci. No, pojechałeś. Zakryte! A wy тоже w Taszkent? Da. Nie no, ze mną będą. Czujecie? A, sprzątają. Warto wspomnieć jeszcze, że sieć kolejowa w Uzbekistanie to około 4000 km torów. To jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo i tak jak wspomniałem, te 380 km będziemy jechać przez 6 godzin 15 minut. Tak jest w rozkładzie, ale z drugiej strony pociągi w Uzbekistanie też są szybkie. Są w stanie nawet osiągnąć na niektórych odcinkach 160 km na godzinę. Czyli powiedziałbym, tak jak u nas Pindolino. Opa. Здравствуйте, hello guys. Z Polszy. Da. Takie, zobaczcie, wagony spalne. Ale my mamy 12 wagon. Tam trochę pogadałem, mam wtyki. Wiecie, o co chodzi, to jest zamknięte, a to jest mój wagon. 12 wagon, czyli tutaj 3. miejsce. No nie, patrzcie ile dzieci. Dajcie rękę. 33 z tamtej strony powinienem. Trzecie, ale to wygląda tak ładnie to wygląda. Trzecie, Jasze. Priamo, izwinite. Spasiba. Oby dzieci nie było, daj Boże. Zdrowia, wszystkiego, oby dzieci nie było. Oj, izwinite.
Czekaj, to jest trójka. Ой. Poszło. Ja pajdu, da? Извините. Boże, dzieci za ścianą. Trzymaj, panie, mój szczęśliwy panie. Dlaczego dzieci mamy na tym? Krówki, herbatka, wszystko jest, ale czy to moje? Dlaczego ja mam dzieci? Błagam, zabierzcie je stąd. 3 tutaj, na dole. Ta jest moja. Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się takiego standardu. Jestem troszkę zdziwiony, jestem taki zszokowany. Powiedziałbym trochę taki szok kulturowy, bo jak obejrzycie serię z Bangladeszu czy z Indii, to zobaczycie, w jakich warunkach tam podróżowałem pociągami. No niesamowite. Jeżeli chodzi o brak interakcji takiej większej z lokalnymi, to lubię podróżować z pociągiem. Dlaczego mówię o brak interakcji? Bo tutaj jest tak, że tak schematycznie bardzo w pociągach. Na początku jest taki wow, pogadasz sobie, a później już wszyscy, wiesz, no pogadaliśmy, to koniec. Na autostopie jest troszkę inaczej i ta rotacja względem czasu i drogi jest znacząco większa, rotacja ludzi. Ale tak, autostop i pociąg to moje dwie ulubione formy transportu. Ktoś by się zastanawiał, do czego Uzbekistanowi kolej. Oczywiście do przemieszczania się przez ludzi, ale też do przemieszczania towarów, głównie bawełny. Uzbekistan jest głównym dystrybutorem na świat bawełny. Jak wiecie, poczytajcie o historii o jeziorze Aralskim, o Morzu Aralskim i zrozumiecie, bawełna jest bardzo wodochłonna, ale do czego zmierzam, że tutaj koleją po prostu w różne strony jest dystrybuowana bawełna, ale co ciekawe jeszcze, o czym mało kto wie, to fakt, że cena bawełny w Uzbekistanie jest ustalana przez rząd. I tutaj wszystko po to, żeby można było kontrolować i mieć rękę na pulsie, jeżeli chodzi o bawełnę. Bo to trochę jak z diamentami i ze złotem. Jak masz kontrolę, no to masz kontrolę i więcej hajsu wpada też do twojej rządowej kieszeni. Więc tak tutaj się dzieje. No i faktycznie te pociągi towarowe sprawdzają się znakomicie tutaj. Odciążają ruch po prostu drogowy. Biorąc pod uwagę, że ten ruch drogowy jest słabo rozwinięty. Bilet. Pan skroił mi bilet i dał mi prześcieradło. Takie zapakowane. Rozrywasz. Zobaczcie, w ogóle, wiecie, takie rzeczy się nie dzieją w Azji Centralnej. W sensie się dzieją na moich oczach. Ale kiedy to się stało, to ja nie wiem. Naprawdę, jestem w szoku. O. Czyste prześcieradło. Tutaj pan ogarnie. Tutaj pan jak maszyna zasuwa. A tutaj mam dzieci z rodzinką po lewej. Czemu dzieci? Ja lubię dzieci, ale nie w pociągu. Poszewka na poduszkę. Pościel, prześcieradło. Mały ręczniczek do twarzy. I to chyba na kołdrę. Albo odwrotnie, tam to było na kołdrę, a to jest prześcieradło. Kolejowa historia Uzbekistanu również zaczyna się z kopyta w 1991 roku, kiedy upadł Związek Radziecki i kolej odegrała kluczową rolę, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy tutaj. Jak chcecie wypić herbatkę u szefa, mój koleżka jest. Czaj, chcesz napić się ty z mordulą mają? Zobaczcie. Tutaj ja. A, i tutaj gorycza woda, da? A, все понятно. Bez wody. Gorąca woda, no normalnie zobaczcie, full service. Możesz sobie normalnie nalać wodę tutaj. Zakryta jest teraz. A tutaj taki mały piecyk. Patrzcie na to. Czujecie to? Tutaj się normalnie pali drzewem. Możesz spalić wszystko. No i woda się przy okazji nagrzeje. 80 stopni teraz jest na zegarze. Ale super. No powiem wam, że bomba. No gość mnie po prostu zaskoczył niesamowicie. Dzieci płaczą standardowo.
Ale co chciałem powiedzieć, że czajniczek normalnie od szefa dostajesz w cenie i no tutaj z kolegami normalnie pijesz sobie herbatkę. To nie ma to tamto. Przegląd toalety. Kurde, słuchajcie, tutaj mydło nawet jest. W polskiej toalecie czasami nawet mydła nie ma. Papier toaletowy. Moi drodzy. A tutaj manualna kopa. O, i zleciało. Widzieliście to? Przyznam szczerze, że jestem super pozytywnie zaskoczony koleją w Uzbekistanie. Nasza przyszłość, przyszłość naszych narodów. Przyszłość naszych narodów, która dba o kierowniczy ten komfort. Ale ma fajną ma furkę. Wow, i Transformers. Fajne. Zobaczcie, jesteśmy teraz mniej więcej 2 godziny jeszcze do Taszkentu, ale mamy niesamowite góry. Niesamowite góry. O kurcze, nie sądziłem, że tutaj jest tak teren górzysty. I za nami jest dosłownie granica z Tadżykistanem. Te granice tutaj naprawdę one się tak dziwnie przecinają, jak spojrzycie na mapę. Przedziały nam się wypełniły tutaj z panem trochę po rosyjsku. Stagan, czyli szklaneczka, proszę ja was. Na początku delikatnie opłuczemy. Widzieliście, jaki cel ma kierownik? O, tylko opłuczemy, rachciach, ciach. Koleżankę mam w przedziale, ale nie zna ani rosyjskiego, ani angielskiego. I taką sobie czarną herbatkę strzeliłem koleżance, zostawiłem zieloną. Kultura wymaga. Czekajcie. O, herbatka tutaj. O, i proszę bardzo. I odpalasz temat. O, teraz trochę mi nie poszło. Czy ty kiedyś robiłeś sobie herbatę w pociągu? Ja się pytam. No pierwsza klasa, no. Nie wiem, powiem szczerze, że to jest filtr wody. Klasa. Propan. Żniwi. No nie wiem, propan wiozą. Dobra, pamiętacie jak wam mówiłem, że cukierki tutaj rozdają? A to nie dają cukierków, tylko tu było napisane, zobaczcie, tu jest napisane sachar, sugar. Ale jaja, to się kurczę rozczarowałem, bo myślałem, że to jest krówka. A to jest, moi drodzy, proszę bardzo, to jest cukier, cholipka. No to jedną wezmę, żeby na zdrówku było. A ja думал, jak konfieta. Zobaczcie, teraz tutaj jedziemy przez 19 km tunelu między górami. W sensie, no tunel wydrążony w górze, 19 km i tutaj chłopaki mówią, że czuć po prostu gaz. Wiadomo, że wentylacja nie jest taka, jak powinna być, więc siłą rzeczy taka ciemność. A tutaj koleżka nade mną, jak padnie, no to nie zgniecie. Czasami w górskich rzekach, przy miastach widać takie wielkie bele, a to wszystko po to, że po prostu te wielkie bele drzewa transportują rzeką. Spuszczają z góry rzeki, one po prostu sobie spływają. No i w konkretnym miejscu po prostu je odbierają. Rzecz jasna, tego typu zabieg można wykonać tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest odpowiedni stan wody, bo jak tej wody jest za mało, to niestety te bele utkną w którymś momencie i będzie trzeba poczekać najlepiej na roztop, na wiosnę, kiedy tej wody przybędzie z gór, ze śniegu. To w takim, powiedziałbym, skrócie totalnym.
tutaj z panem rozmawiam i pan mówi, że w Związku Radzieckim wszystkie kraje były równe i była jedna waluta, rzecz jasna rubel, kopiejka. I coś ciekawe, czego nie wiedziałem i możliwe, że też wy nie wiedzieliście, czy to był Władywostok, czy to była Polska, czy to był Uzbekistan, szklanka kosztowała tyle samo. W sensie cena na produkty była ustalana przez rząd sowiecki i nie było takich różnic, nie było takich, wiecie, ten rynek nie był taki, powiedział, wolnorynkowy. O, to jest takie dobre określenie. Więc te ceny były z góry ustalone. Ciekawy zabieg, ale mówi, że się lepiej żyło. Wszyscy pracę mieli, wszyscy kopiejki w kieszeni mieli, więc no tutaj bardzo często się spotykam z takim, z tą tęsknotą. Z tą tęsknotą, o której rozmawialiśmy w Kirgistanie z Igą. Polecam wrócić do tej serii. Powiem tylko tyle, że jeżeli będziecie w Uzbekistanie, to zróbcie koniecznie tą trasę pociągiem. No widoki w ogóle, tak jak idzie linia kolejowa, no są po prostu, no zwalają z sandałów. Zwalają z sandałów i to jest naprawdę 6 godzin wielkiej przyjemności. Rozmawiałem sobie z takim ziomeczkiem tutaj, który śpi na górze i on mnie pyta mnie, jaka jest cena za mieszkanie, za prąd, za gaz, za wodę. No ja mu powiedziałem, jakie są w Polsce na przykładzie małego miasta, którym jest Siemiatycze, miasteczko. No i gość po prostu wytrzeszczył oczy i mówi szok, bo u nich na przykład za gaz się płaci $0,5, za wodę niecały $1, za mieszkanie płaci się jakieś 50 zł, w sensie 50 zł za podatek od ziemi i od domu, bo on akurat w domu mieszka. Więc te ceny po prostu go zwaliły z nóg. A jeszcze w ogóle te ceny w mieszkaniu, w bloku też po prostu pozamiatały kolega. I powiedział, to ja się zastanawiam, dlaczego tak od nas jadą, żeby pracować u was. No ja mówię, no jadą pracować, ale żyją jak żyją. Żyją czasami w mieszkaniu, które ma 50-60 metrów, w 80 osób albo i więcej, jeden na drugim, tylko tak, żeby było gdzie się przespać. No i praca, dom, praca, dom, praca, dom. Żeby trochę odłożyć i tutaj przyjechać i wybudować dom. Więc no to nie są takie, powiedziałbym, no kolorowe rzeczy. Tak to można ująć. A za mną widzicie panoramę. No po prostu pociąg widowiskowy, widokowy. Wjechaliśmy na teren nizinny, a to oznacza, że do Taszkentu jeszcze niecała godzinka. No i na terenach nizinnych, jak się możecie domyślić, żyje się łatwiej ze względu na to, że można uprawiać m.in. pola w łatwiejszych warunkach. No i rzecz jasna, woda spływa z gór, więc wszystko się zgadza. Удачи. Ой. Счастливо. Счастливо. Спасибо. Szanowni Państwo, witamy w Taszkencie. Jesteśmy w stolicy Uzbekistanu, w Taszkencie. I tymże akcentem zakończmy dzisiejszy odcinek, ale chciałbym podkreślić fakt, że dziadek, Marzenka, spokój, że dziadek, patrząc na moje odkryte kolana, nie, thank you, że kolega, patrząc na moje odkryte kolana, dziadek, kolega, no 74 lata, ale jak kumple rozmawialiśmy, no to
był taki zdegustowany i jak spałem z odkrytymi kolanami, bo było gorąco, no to dziadek mi po prostu te kolana przykrył. No najzwyczajniej w świecie, bo mu nie pasowało. Najserdeczniejsi widzowie, dziękuję za obecność na odcinku i co? To co zawsze, standardowo, czyli łapeczka, ślad węglowy, no i też poczta sandałowa do znajomych na komunikatorach. I rzecz jasna, książkę kupcie, ludzie drogi, jeśli jeszcze jest. No więc ludzie drogi, Google, książka Ludzie drogi, najbliższa księgarnia, PAW, kupuję, czytam, zostawiam recenzję. Jak nie zostawiłem recenzji, bądź nie zostawiłem recenzji o książce na przykład na Empiku albo na Lubimy Czytać, to koniecznie to zróbcie, bo to też napędza kierownicze żagle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Taszkentu już. Cześć!